szuramy z rana sobie zwiedzać stolicę starożytnych Wietnamczyków. O ile tacy byli, tylko nie jakieś inne plemię. Hoa Lu, albo inaczej się to wymawia. Dobrze wymawiasz. Nie, szczerze mówiąc, nie wiemy co tu jest. Nie wiemy. Najpierw przechodzimy przez bramę, a później będą budynki. I jest też góra, ale są flagi na górze, tam można wyjść. A standardowo doczytamy później, co żeśmy zwiedzali. Ludzi już trochę jest, bo w sumie niedziela, więc dużo ten. Brama ładna się zapowiada. A góra tam. Znaleźliśmy bardzo ładne coś. Niestety nie podpisane, więc nie wiemy co to jest. Ale idziemy zobaczyć. Aga będzie czytać po wietnamsku. W ogóle to wszystkie wycieczki poszły w innym kierunku, więc coś jest nie tak. W sensie, może gdzieś indziej jest coś ciekawszego do zobaczenia. Ale z drugiej strony za bilet zapłaciliśmy 20 000. Nieśmiertelna tradycja Hoa Lu i kraj dziś. Nieśmiertelna tradycja. Ma to sens. Tu mamy przykład bawoła. Lokalny bawół wpierdziela trawę. No takie dość duże bydle. Trochę bardziej rogata krowa. Nie wiem, czy to jest jakiś konkretny bawół, czy niekonkretny. Ale macha ogonkiem, znaczy, że jest sympatycznie nastawiony. Na pewno. Na pewno. Tu jest bardzo ważny kamień. Dlatego go ogrodzili, bo to jest jeden z ważniejszych kamieni w Hoa Lu. Ale nie wiemy do czego. Znowu bardzo ważny kamień. Taki ważny kamień, że aż go zadaszyli. I postawili na żółwiu. Czyli o coś z tymi żółwiami chodzi. A tu mamy szkolną wycieczkę. Środek naprawdę super. Bardzo fajnie zdobione drewno. O Jezu, znowu dzieci hallowują. Nie da się po prostu. Ta nasza sława nas przebija i jest w ogóle tragedia. Trochę jakbyśmy byli jedynymi turystami tutaj. To nie sądzę, bo przecież to jest duży teren. Tu jest turbo głośno, ale mamy bardzo ładną, zabytkową podłogę. A raczej fragmenty tej podłogi. O, tutaj możemy poczytać, że to są fundamenty muru, który był tutaj w X wieku. Tu przynajmniej jest mapka pokazująca, jak duża to była twierdza, tudzież stolica, bo my jesteśmy tutaj. Motocykl zaparkowany gdzieś tu. Tu jest to wielkie pole z czymś dziwnym, a obszar był naprawdę ogromny, więc zostało jeszcze jakieś tam południowe cytadele wewnętrzne i tak dalej. Nie wiem, czy będziemy tutaj wchodzić, bo widać, że dużo jest jeszcze zabudowań współczesnych już, więc obstawiam, że jakieś pojedyncze kamienie się tylko ostały w okolicach, a wycieczki dzisiaj zabijają cały klimat. Interesujące jest, że wszystkie świątynie miały takie wysokie schody, przynajmniej te stare. Pół metra przechodzenia, trzeba się wysilić. A w ogóle przed chwilą była jakaś spina, bo delegacja wojskowych, bo tam widać, że jacyś weterani, była wpuszczona do środka do jakiegoś tam wewnętrznego ołtarza, gdzie siedzi król. A cała reszta już nie, więc mieli pretensje, darli się, o otwieraj drzwi, a tu pan nieugięty im zamknął. Przyszedł pan konserwator zabytków, tudzież konserwator powierzchni płaskich i czyści płytę. Nie wiem, chyba nie nagrobną, ale jakąś tam nazywa łoże
Łóżko smoka, coś takiego. Jedna tablica, na której znalazłem coś więcej po angielsku. Jest pokazane, jak wyglądała kiedyś ta świątynia tego króla. Więc miała tam kilka bram. Na górze było miejsce modlitw właściwe. A w sumie Hoalu było strasznie krótko stolicą, bo tylko 42 lata bodajże. Tak, 42 lata. To była pierwsza monarchia feudalna w tym rejonie, chyba, albo w Wietnamie jako takim. W sumie to sobie jakiś kolej założył państwo, zbudował stolicę, a potem go zaorali, więc no, spodziewałem się więcej. Jak wrażenia ze zwiedzania? Dziwnie tu jest, dużo dzieci z różnych szkół i wszyscy mówią hello i nie da się normalnie nawet stanąć nigdzie. Dorośli też sobie robią zdjęcia ze mną. Jeszcze specjalnie tak, żeby pan zapozował, żeby uścisk dłoni było widać na zdjęciu. Nawet normalnie jak jacyś prezydenci po prostu, żeby Przyjaźń wietnamsko-polska. porozumienie krajów. Tylko potem mi powiedział merci, więc myślał, że jestem Francuzem może, że nie ma żalu o kolonizację, nie A to wiem. jest ciekawe o tyle, że dzisiaj jest niedziela, więc dzieci nie są w szkole, a też nie są z rodzicami, tylko na wycieczkach. Tak, ale oficjalnie tu w ogóle nie można robić zdjęć, tak wszędzie jest zabronione. No i takie, nie no dobra, jak ktoś ma za dużo czasu, to może sobie tu wpaść, ale jak nie ma czasu, to nie warto. Nie. Są lepsze rejony w tych okolicach, które warto odwiedzić. No ale co, widzieliśmy kilka świątyń, widzieliśmy też budynek, w którym były odkryte naczynia, tudzież dachówki z X wieku, kiedy ta stolica funkcjonowała. Także fajnie to zobaczyć, tak. Oczywiście, jeżeli ktoś się interesuje. Tak, i ma dużo czasu, naprawdę, trzeba mieć dużo czasu, bo w sumie przepychanie się z tłumem ludzi i robienie za atrakcję małpkową to jest słabe, jak się chce pozwiedzać, więc jest Święta Góra obok, ale już nie idziemy, bo czas na mango. Są rzeczy ważne i ważniejsze, nie tym razem góry. Ale też nie wiemy, jak tutaj jest w tygodniu, powiedzmy, nie w niedzielę o 9 rano, bo to ewidentnie jest bardzo dużo grup zorganizowanych i sami tubylcy. Może widzieliśmy 4 turystów oprócz nas. No, idą kolejni, ale przynajmniej z przewodniczką to może im coś powie sensownego, bo bez przewodnika to nie wiadomo o czym tu w ogóle rozmawiać, ani na co patrzeć. Więc... Ale ten kamień, który był ogrodzony szarfami, to jest smoczy kamień. Napisane, że to jest narodowy skarb. A wiesz czemu narodowy skarb? Nie wiem. Narodowy smok, jak nasz wawelski. Ale zanim pojedziemy, to trzeba uregulować należność za nocleg i dostajemy też podarki. Dostaliśmy wodę i ananasa ładnie ubranego. Taki malutki był chyba, tak? Malutki ananasik. Ładnie ubrany. I schłodzony. Jeszcze będziemy szamać po drodze. A tu jeszcze, jak wcześniej mówiłam, chciałam zaprezentować ołtarzyk, który jest obecny w większości właśnie miejsc takich jak restauracje, sklepy i hotele. Hello, gạo là tên của tôi. Mời anh chị em ngồi chơi cùng nhau nghe rap về hạt gạo. Có gì ở lại ăn bữa cơm. Cùng no, cùng say, cùng quay nghe rap hạt gạo. Lên thân, xong rồi lên hoa. Hai con nuôi bao nhiêu anh em dân cũng lớn. Lên thân, xong rồi lên hoa. Người Việt theo đến gấm hoa. Lên cơm, lên đồ lên xôi. Gạo lên bao nhiêu là cứ bắt lên cơm. Nó phải thơm ngon, còn nhiều lắm. To jest przykład, jak działają Google Mapy właśnie. Że niby jest droga, ale jej nie ma. Xanh nơi đã chiếu nặng gần xa là người Việt Nam. Xin cảm ơn cuộc đời, xin cảm ơn viên ngọc trời ơi hạt gạo ơi. Ăn cơm chưa ăn cơm, chưa ăn cơm thì ta ăn chung nè. Ăn cơm chưa, vô ăn chung. Ăn cơm chưa ăn cơm, chưa ăn cơm thì ta ăn chung nè. Ăn cơm chưa, vô ăn chung. Agnieszka wygrzebała w necie miejsce, gdzie są kadzidełka. Czy nie wiem, czy to kadzidełka się robi tu? Patyczki do kadzidełek, ładnie ułożone i można sobie w nie wejść i porobić zdjęcia. Nawet jest specjalnie przygotowana platforma, na którą pewnie będę wchodził, a Agnieszka będzie się tam rozkładać jak nimfa pośród patyczków. Wchodziłem na bardziej stabilne konstrukcje i jest widoczek. Jest widoczek. Takie mamy tutaj właśnie przedstawienie. Patyczki. No
No takie interesujące. Różnokolorowe. Gdzie niesiesz te kwiaty? Jestem wietnamską kwiaciarką, idę na targ. Kwiaty, świeże kwiaty. Ktoś jest instagramerem, a my nie, to sobie może porobić sesję, stroje wypożyczyć, oświetlenie, kapelusze, kwiatuszki, stanąć gdzieś tam przy ściance, po prostu wszystko full wypas serwis za jedyne 50 000 dongów od osoby. Nie wiem, czy to komuś się spodoba, w sensie jeżdżą tu ludzie, ale takie. Nie dla nas. Ja wolałbym oglądać produkcję kadzidełek, typu jak to jest zrobione. A tutaj mamy kolejne miejsce do instagramowych sesji. Nawet interaktywne. Hello, gạo là tên của tôi. Mời anh chị em ngồi chơi cùng nhau nghe rap về hạt gạo. Có gì ở lại ăn bữa cơm. Cùng no, cùng say, cùng quay nghe rap hạt gạo. Lên thân, xong rồi lên hoa. Hai con nuôi bao nhiêu anh em dân cũng nấc lên thân, xong rồi lên hoa. Người Việt theo đến gắn hoa. Lên cơm, lên đồ lên sôi. Gạo lên bao nhiêu là cứ bắt lên cơm. Bên sẽ thơm ngon, còn nhiều lắm. Dojechaliśmy z powrotem do Hanoi. Jak się okazuje, ten ruch nie jest taki straszny, bo z perspektywy ruchu wszyscy jadą i to nie jest takie złe. Jak się stoi, to jest źle, bo wszyscy jadą, ale jak się jedzie, to nie ma tragedii. Zajęło nam jakieś 25 minut dostanie się do centrum, tak z obrzeży. Ile to było? 15 km? Nie, prędzej 5 km 25 minut. No, tu generalnie wszystko się wolno jedzie, ale była zielona fala. Według mnie była zielona fala, wszystko przejechałem prawie bez zatrzymywania. Teraz chwila wody i jadę oddać motor. No i już koniec przygody z motocyklem. Tutaj oddany. Widać, nie widać. Idę sobie pomału po taksóweczkę. Możemy polecić serwis. Tutaj jest AZ Motorbikes. Dostałem jeszcze też wizytówkę. Napiszę na pewno recenzję. Hi. No fajnie, generalnie nie licząc tego, że na końcu jadąc z hotelu tutaj zgubiłem kasę, za który musiałem jeszcze dodatkowo zapłacić, bo niestety go źle zapiąłem, więc moja wina, trudno. To ogólnie wypożyczenie bez żadnych problemów, wszystko, kaucję mam z powrotem, żyjemy, motocykl też cały bez żadnych upadków, bez niczego, więc wszyscy zadowoleni, polecam. Mimo że się zsiadło z motocykla, to wcale nie jest zimniej, jest masakra, jest gorąco. A kto tu człapie? Kto tu człapie? Cześć! Dzień dobry, idziemy jeść. Już widziałam oczyma wyobraźni, jak pani ci daje to do buzi. Jakbym wiedział, że to jest ryba, zrób to sam, to chyba bym jej nie widział. Była instrukcja, więc teraz możesz. Będę jadł po kawałeczku. Idziemy poprzez Hanoi, dzieje się tutaj wszystko normalnie. Ulice zapchane ludźmi, samochodami, skuterami, rikszami i jedzeniem. Patrzcie. Wielki chaos. Kupujemy bilety do Sapa i z powrotem. Nawet nam wychodzi to dogadywanie się, chociaż niewiele po angielsku się udaje. Ale pani napisała, cyfry są arabskie, więc dajemy radę. Udało się nam kupić bilety. Jedno jest wydrukowane na nich, a drugie jest popisane, bo pani pokreśliła trochę, więc jakby tu nie ma znaczenia. System, jest człowiek i to on nadpisuje. Znaczy najważniejsze, żebyśmy dojechali i wrócili, bo to się będzie liczyło. A tam, że godzina jakaś, coś tam i zobaczymy, gdzie nas usadzą, bo też mamy mieć podwójną kabinę taką z leżanką i w ogóle 6 godzin obijania się. Prawda, rano, więc nie będziemy spali, ale i tak fajnie, komfort i wypoczynek. Naprzeciwko ładnej świątyni mamy trzcinę cukrową. Chyba ogólnie ceny w Wietnamie wydają się, że w Hanoi są najtańsze, jakby się spodziewaliśmy, że w stolicy jest najdrożej. Bo kokosy są po 18, a płaciliśmy po 20, po 40 czasem za sztukę. A Aga idzie spróbować trzciny cukrowej. Jeszcze nie próbowałam. A tuż obok trzciny cukrowej znaleźliśmy przypadkiem zwierzę. Zgubił się. Przywiązany jest. Zgubił się. Albo po prostu ktoś go postawił, żeby wkurzać sąsiadów nad ranem.
chyba mamy jakieś centrum. Normalnie w dzień tu są skutery, a teraz jest masakra, bo ludzi pełno wszędzie Impreza na ulicy. i naganiają do każdej restauracji, żeby tutaj jedzenie jeść. Stoliki w sumie prawie na samym środku stoją. A w dzielnicy Hoan-Kiem, tuż przy jeziorku, na noc zamykają całą ulicę, którą codziennie jeżdżą autobusy, to takie duże, bo ona jest chyba ze 4-pasowa, a teraz po prostu jeden wielki deptak. Fajnie, fajnie, przyjemnie jak jest miasto zmienione w tą stronę. Gdzie tak ostatnio było też, co było zamknięte? W Stambule też była jedna ulica taka zamknięta. Że tak żeśmy spacerowali, bo zamknęli ją dla ruchu, więc to jest bardzo przyjemne zwracać miasto też pieszym. Zwłaszcza jak to jest takie ścisłe centrum, gdzie jest tyle knajpek, miejsc, gdzie można wyjść i coś zrobić. Bo nawet taksówki nie wjeżdżają, ani żadne skutery. Więc super, Kraków może się uczyć. Co kupiłaś właśnie? Bilety na Puppet Show. Water Puppet Show. Z samego przodu będziemy siedzieć. Wodny teatr lalek, ale nie wiemy jakie przedstawienie, bo będzie oczywiście po wietnamsku, więc tak nic nie zrozumiemy. Jedno z nich jest Chasing the Fox, więc ja liczę, że to. Może tak nam szczęście dopisze, zobaczymy. Pogoda będzie interesująca. Podobno fajne i warto, więc ogólnie to przed przedstawieniami są mega kolejki i zazwyczaj trzeba kupić wyprzedzeniem albo rezerwować telefonicznie. Teraz nie było kolejek do kasy i udało nam się z buta. Bo już są wyprzedane wszystkie bilety na dzisiaj, no jest też prawie 20, więc można kupić na jutro, a my kupiliśmy na 2 dni do przodu, także na luzie. Jest prawie 21, a tutaj na placyku, takim przy drodze, która jest już deptakiem, mamy plac zabaw dla dzieci i masy dzieci się właśnie tutaj bawią. Nie powiem, robi to wrażenie. Interesujące. A to są takie szybkie te wózeczki, tak szczerze mówiąc, a takie małe dzieci kilkuletnie je dostają i myślę, że to jest takie demo prawo jazdy, które później mają w dorosłym życiu. Super shy, but wait a minute while I make you mine. I'll even take a Za nami bagatela. Czekamy na tramwaj na Bronowice.